Porto poza rusztem komunikacyjnym w postaci metra ma jeszcze sieć autobusową, uzupełniającą transport szynowy, ale również niewielką miejską sieć tramwajową. O jej dzisiejszym znaczeniu, napędach gazowym i elektrycznym autobusów oraz nietypowych środkach transportu pozwalających pokonać kilkudziesięciometrowe różnice wysokości porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. Porto ma znacznie dłuższą tradycję tramwajową od uruchomionej na początku XXI wieku sieci metra lekkiego. Pierwsze tramwaje ciągnięte przez muły kursowały tu już w 1872 roku. Później pojawiły się też tramwaje parowe. Po ponad 30 latach sieć całkowicie zelektryfikowano, a w szczytowym momencie w połowie XX wieku osiągnęła ona długość 82 km torowisk, a więc była nawet dłuższa od dzisiejszej sieci metra. Do jej obsługi w taborze znalazło się wtedy ponad 190 tramwajów. Na przełomie lat 50. i 60. minionego wieku rozpoczął się powolny proces wygaszania tego środka transportu w Porto, początkowo na rzecz trolejbusów, a później głównie autobusów. Dziś klasyczny tramwaj ma tu w zasadzie znaczenie wyłącznie historyczno-turystyczne. Czynna sieć liczy niewiele ponad 9 km torowisk i jest obsługiwana 7 tramwajami. Korzenie sieci tramwajowej z samego jej początku pozostały do dziś. To trasa linii nr 1, prowadząca z Infante wzdłuż rzeki Douro do Foz. Dziś trasa kończy się na przystanku Passeio Allegri. Trasa ta była jednak znacznie dłuższa i wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego prowadziła aż do znanego nam z poprzedniego odcinka miasta Matosinhos. Pozostałości tej linii przetrwały zresztą do dziś i gdzieniegdzie nadal widać w jezdni fragmenty torowisk. Dziś działają jeszcze dwie linie, 18 i 22, penetrując śródmieście Porto. Większość odcinków sieci jest jednotorowych, część tras pokonuje się wyłącznie w jednym kierunku, a na tych wykorzystywanych dwukierunkowo rozmieszczono mijanki. Ewenementem wydaje się wręcz utrzymywanie sieci tramwajowej tylko dla przejazdów zabytkowych. Każda z 3 linii kursuje na co dzień z częstotliwością 30 minut.
Przejazdy dzisiejszą siecią mają charakter turystyczny, a do obsługi niewielkiej sieci wystarcza 7 tramwajów. Są to odrestaurowane stare wagony z lat 20., 30. i 40. Ciekawą operacją jest tu zmiana kierunku jazdy na krańcówce. Motorniczy przekłada tablice kierunkowe w tramwaju, przestawia też odbierak prądu na odwrotny kierunek wraz ze ściągaczem. W tym czasie pasażerowie przekładają też oparcia foteli na drugą stronę siedzeń. Po tym wszystkim tramwaj może już wyruszyć w kolejny kurs. Z ciekawości sprawdźmy więc, ilu pasażerów przewożonych jest na tej niewielkiej sieci. W całym 2017 roku tramwaje przewiozły 730 000 pasażerów, więc średnio dziennie korzysta z nich 2000 pasażerów. Jak na dostępną liczbę połączeń i częstotliwość kursowania, wydaje się to być całkiem niezły wynik, choć bardzo odległy względem sieci metra w Porto z roczną liczbą 58 milionów pasażerów. Podejrzewam, że i tak uwzględnia się w liczbie dotyczącej sieci tramwajowej wszelkie przejazdy i wynajmy okolicznościowe. Oprócz możliwości przejazdu tramwajem, dla zwiedzających dostępne jest też muzeum stworzone w zajezdni, na terenie której można zobaczyć jeszcze więcej wagonów kiedyś eksploatowanych w Porto. Sieć linii autobusowych w Porto jest dziś bogata w połączenia. W aglomeracji obejmuje prawie 500 km dróg, którymi kursuje 59 linii dziennych i 11 nocnych. Linie mają ciekawą numerację, bo trzycyfrową, a pierwsza z nich związana jest z gminą lub częścią miasta, którą dana linia obsługuje. Podstawowa sieć linii dziennych funkcjonuje między 6 a 21, jednak 2/3 linii działa dłużej i kończy pracę 30 minut po północy. Później na ulicach Porto można spotkać już tylko linie nocne.
Sieć obsługuje 420 autobusów, z czego 49 jest przegubowych, 15 dwupiętrowych, 8 minibusów, a pozostałe standardowej długości. Największym wyróżnikiem floty autobusowej w Porto jest zastosowane w niej paliwo – sprężony gaz ziemny. W najbliższych latach miejski tabor zostanie zdominowany tego typu napędem. Już dziś ponad 65% floty stanowią autobusy CNG, a będzie ich jeszcze więcej. Obecnie trwają kolejne dostawy, w sumie 173 nowych autobusów na gaz, które zakończą się w 2020 roku. Ekologiczny napęd w nowych pojazdach spełnia normę spalania Euro 6C, a autobusy wyposażone są w 6-cylindrowe silniki o mocy 310 koni mechanicznych. Najnowsze autobusy produkowane dla Porto mają zresztą swój polski epizod. Ich podwozia powstają w zakładach MANA w Starachowicach, a nadwozia zabudowuje portugalska firma Caetano Bus. W 2017 roku średnia wieku autobusów Porto wynosiła 15 lat, a te zakupy pozwolą zdecydowanie poprawić ten parametr. Równocześnie z zakupem autobusów CNG realizowany jest projekt wdrożenia do ruchu 15 autobusów elektrycznych. To pojazdy marki Caetano modelu E-City Gold, zabierające na pokład 72 pasażerów. Autobusy wyposażone są w baterie litowo-jonowe. Mogą być ładowane tylko dzięki złączu wtyczkowemu i na jednym ładowaniu mają być w stanie przejechać maksymalnie 200 km. Jeden autobus elektryczny wraz ze stacją ładującą kosztował przewoźnika po przeliczeniu około 2 miliony złotych, więc mamy tu poziom cen bardzo zbliżony do polskiego. Z perspektywy turysty najciekawszą linią autobusową jest 500, kursująca z centrum Porto wzdłuż nabrzeża rzeki Douro i Oceanu Atlantyckiego do Matosinhos. Kiedyś na podobnej trasie kursowały tramwaje, a dziś to alternatywny przebieg względem linii metra A. W obsłudze 500 kursują autobusy piętrowe marki MAN. Gabaryty tych pojazdów miejskich robią duże wrażenie, bo trzyosiowy pojazd ma 13,7 metra długości oraz 4 metry wysokości. Oczywiście najlepsze widoki zapewnia podróż w pierwszym rzędzie siedzeń na górnym pokładzie tego autobusu. Bardzo popularne w Porto są sieci autobusów Sightseeing Tour.
z ofertą szczególnie nastawioną na turystów chcących szybko poznać miasto i jego główne atrakcje z pokładu piętrowego autobusu. Z centralnego placu w mieście, Praça da Liberdade, odjeżdżają autobusy aż 3 firm zajmujących się tego typu przewozami: Grey Line, City Sightseeing i Yellow Bus. Czerpać jeszcze więcej przyjemności z przejazdu pozwala otwarty dach na górnym pokładzie autobusów tych sieci. Procent sieci drogowej obsługiwanej komunikacją autobusową Porto ma wyznaczone buspasy. O ile w dni wolne pasy te nie są niezbędne do sprawnego ruchu autobusów, tak już w dni powszednie w centrum Porto są one zdecydowanie pomocne. Ruch samochodowy w Portugalii generalnie jest wzmożony i w godzinach szczytu występuje stan dużego zatłoczenia sieci drogowej. W Porto nie jest to jednak jeszcze tak porażające jak w przypadku Lizbony, o czym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Porto jest też jednym z tych miast, gdzie zapewnia się też transport między różnymi poziomami wysokości. Niedaleko przystanku metra linii D przy moście Ludwika I, ale już po stronie miasta Vila Nova de Gaia, działa kolej gondolowa, która pozwala pasażerom zjechać ponad dachami zabudowy miasta na nabrzeżny deptak. W 5 minut pokonuje się różnicę wysokości 57 metrów i dystans 560 metrów. Łącznie w ruchu jest 14 gondoli, a każda z nich pomieści 8 pasażerów. Kolej w efekcie jest nie tylko atrakcją turystyczną zapewniającą możliwość przejazdu ponad zabudową miasta, ale też ma praktyczne zastosowanie w transporcie między tą różnicą poziomów. Drugim specyficznym wysokościowym środkiem transportu w Porto jest Funicular dos Guindais, czyli kolej linowo-terenowa. To również środek transportu głównie dla turysty, pozwalający m.in. na przesiadkę między linią tramwajową nr 22, poruszającą się górnym śródmieściem Porto, na linię nr 1 jadącą wybrzeżem rzeki Douro. Trasa kolei liczy 281 metrów i pokonuje się różnicę wysokości 61 metrów. Jednocześnie jedna kabina kolei na pokład może zabrać do 25 pasażerów, a na trasie kursują w jednej chwili 2 kabiny, mijając się w połowie trasy. Protoplastą metra w Porto jest miejska sieć tramwajowa, choć dziś jej znaczenie w życiu miasta jest marginalne i sprowadzone do atrakcji turystyczno-historycznej.
Tramwaje wyparte zostały przez autobusy, które zmagają się z dość trudnymi warunkami ruchowymi na terenie Porto i całej metropolii. Ich wpływ na środowisko ogranicza się jednak do minimum. Już dziś tabor autobusowy w znacznej części stanowią autobusy na gaz, eksperymentuje się również z napędem elektrycznym. Autobus służy także turystom, a najpopularniejsze są połączenia miejskie i prywatne obsługiwane piętrosami. Komunikacja w Porto działa zresztą nie tylko w planie, ale też w pionie, gdzie pokonuje się kilkudziesięciometrowe różnice wysokości. Jak więc zobaczyliśmy, podejmowane są starania, żeby potencjał drugiego co do wielkości miasta w Portugalii możliwie maksymalnie wykorzystywać różnymi środkami transportu. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!